Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Chciałabym zaprosić serdecznie Państwa na cykl programów, w których weźmiemy pod lupę części składowe ciast i ich wykonanie. Próbujemy rozłożyć na części pierwsze, wyjaśnić, a następnie upiec lub zrobić to, o co najczęściej Państwo pytają. W pierwszym odcinku zrobimy zoom na ciasto kruche. Żeby wyszło nam dobre ciasto kruche, musimy wiedzieć o kilku zasadach. I tak, mąka najlepsza jest krupczatka, ale może być również zwykła mąka pszenna tortowa. Masło lub margarynę, a tak naprawdę masło czy margarynę. Masło nadaje smaku i aromatu. Jest na pewno zdrowsze od margaryny. Natomiast margaryna lepiej znosi wysokie temperatury, no i nie czarujmy się, jest tańsza. No bo w końcu finanse przy pieczeniu ciasta też są ważne. Upieczenie ciasta niejednokrotnie pochłania ładną sumę, a nie każdego stać, żeby wyłożyć ją na samo ciasto kruche, a co z resztą, np. kremem? Do ciasta kruchego możemy również dodać smalcu, ale nigdy nie używajmy żadnych miksów. I nieważne, czy użyjemy masła, margaryny czy smalcu, musi być ono mocno schłodzone, musi być zimne. Dlatego, że zimny tłuszcz, czyli smalec, margarynę czy masło, hamuje uwalnianie glutenu i dzięki temu ciasto kruche jest kruche, a nie twarde. Śmietana. Jeżeli damy do ciasta śmietanę, która redukuje ilość tłuszczu, otrzymamy ciasto półkruche. Więc dodając śmietanę musimy pamiętać, żeby dodać też proszek do pieczenia. Zamiast śmietany możemy dodać płyn, np. wodę. Wtedy uzyskamy w pełni ciasto kruche. Ale woda również musi być zimna. I teraz, tak jak mówiłam, zimny tłuszcz, zimna śmietana, zimny płyn. Im bardziej zimne będą te elementy i dodatkowo mamy zimne ręce, tym bardziej kruche wyjdzie nam to ciasto kruche. A teraz kwestia, czy cukier zwykły kryształ, czy cukier puder. Ciasto kruche piecze się krótko, więc w teorii cukier kryształ może nie zdążyć się rozpuścić i nieestetycznie się skarmelizuje. Mogą powstać przebarwienia. Taka jest teoria. My używamy cały czas cukru kryształu i nie mamy żadnych problemów z tym. Natomiast trzeba poruszyć kwestię jeszcze ciasta kruchego do potrawy wytrawnej. Wtedy cukru nie dodajemy w ogóle. A co z jajkami? Jajka całe czy żółtka? Dając same żółtka, nadadzą one ciastu fajną kruchość oraz ładny kolor. Całe jajka mogą sprawić, że zrobi nam to się ciasto kruche raczej twarde. A proszek do pieczenia? Dodawać czy nie? Jeżeli będziemy dodawać śmietany, to nie mamy wyboru i musimy dodać tego proszku do pieczenia. Kwestia wyboru dodawać czy nie powstaje w przypadku, kiedy ktoś zamiast śmietany dodaje wody. Wtedy proszek nie musi dodawać, ale sam proszek dodany do ciasta kruchego sprawi, że będzie ono delikatniejsze. Można też do ciasta kruchego dodać, jeżeli ktoś chce, soli, szczyptę soli, która podkreśli smak i aromat wyżej wymienianego ciasta. To było teraz trochę teorii, a teraz trzeba zakasać rękawy i zabrać się do pieczenia. Do ciasta będziemy potrzebowali 400 g mąki pszennej, 250 g margaryny lub masła, 150 g cukru, 4 żółtek, 1 łyżki śmietany 18% i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Bierzemy sobie miskę, wsypujemy tam mąkę, cukier, proszek do pieczenia, dodajemy żółtka, dajemy śmietanę zimną z lodówki, schłodzoną, a następnie margarynę, również zimna, schłodzona, pokrojona w kosteczkę, żeby było łatwiej nam to wszystko później zorganizować w tym cieście. I teraz dwa sposoby. Albo mikserem z takimi hakami, albo nożem. Oba sposoby są dobre. Chodzi o to, żeby szybciutko, wstępnie wymieszać składniki ze sobą.
My robimy to na dwa sposoby, żeby Państwu pokazać. I tym, i tym. Tutaj nożem siekamy, tam żeśmy mikserem miksowali z tymi hakami wstępnie. Ciasto zostało połączone, te składniki. A teraz szybciutko zagniatamy już konkretnie nasze ciasto. Pamiętajmy, im bardziej schłodzone składniki, ręka i szybciej wyrobione ciasto, tym ciasto kruche będzie naprawdę kruche. W trakcie szybkiego wyrabiania ciasto zmienia konsystencję, tak jak Państwo tu widzą. Jeszcze chwilka zagniatania, ugniatania, mieszania. I ciasto kruche jest gotowe do tego, żeby zawinąć je w folię. I teraz tak, jeżeli ktoś z Państwa ma czas, żeby sobie takie ciasto przygotować dzień wcześniej, zawijamy je w folię i wsadzamy do lodówki. Jeżeli komuś się spieszy, na ostatnią chwilę robi to ciasto, wtedy wsadza takie zawiniątko do zamrażalnika, ale tak przynajmniej na 30 minut. Wtedy ono ma szansę schłodzić się i być konkretne już do dalszej obróbki. Ciasto już się schłodziło, więc przystępujemy do formowania spodu ciasta. Mamy 5 sposobów, które wcale nie są takie proste. Zacznijmy od pierwszego. Bierzemy sobie foremkę, wykładamy ją papierem do pieczenia lub wysmarowujemy je tylko tłuszczem. Nasze ciasto kruche musimy podzielić na dwie części, ponieważ podana ilość dotyczy 2 blatów tego ciasta kruchego. W pierwszym sposobie, jak podzielimy je na pół, kładziemy sobie na spód i dociskając paluszkami staramy się rozprowadzić to ciasto po całej powierzchni naszej foremki. Jeżeli będzie się kleiło do paluszków, to mamy z boku mąkę, maczamy sobie paluszki w mące i tak powolutku, cierpliwie rozprowadzamy to ciasto pod naciskiem naszych paluszków czy dłoni. Ono dopasuje się do foremki. Ktoś, kto ma dłuższe paznokcie, będzie miał delikatny problem, no ale myślę, że sobie poradzi. Później już tylko szklanka albo taki króciutki wałek, jeżeli ktoś posiada, oprószone mąką i leciutko formujemy dokładnie równiutki blacik naszego ciasta kruchego. Chodzi o to, żeby te wybrzuszenia nie były widoczne, mogą później przeszkadzać przy formowaniu już składaniu ciasta. To był sposób pierwszy, teraz sposób drugi. Podobny do pierwszego. Rwiemy sobie kawałek ciasta i kawałek po kawałku dokładamy do pozostałej części, paluszkami dociskając i formując spód ciasta. Po wyłożeniu całego ciasta, bo ono wygląda podobnie jak w sposobie pierwszym, również musimy szklanką oproszoną mąką czy króciutkim wałkiem wyrównać tą powierzchnię, żeby utworzyć równy, płaski blat. To był sposób drugi. Przejdźmy do sposobu trzeciego. Sposób trzeci to nasz ulubiony, czyli wyjmujemy ciasto dosyć mocno zmrożone, schłodzone, bierzemy tarkę o grubych oczkach i ścieramy to ciasto kruche do foremki. Starajmy się ścierać równomiernie, żeby rozprowadzało się równomiernie po całej powierzchni. I tak trzymy na tarce aż do wykończenia ciasta. A następnie paluszkami, rączką dociskając formujemy konkretnie już spód tego ciasta. Ono się w tym momencie zrobi podobne jak w przykładzie pierwszym czy w przykładzie drugim. Tutaj również możemy wspomóc się mąką, jeżeli paluszki nam się kleją czy ręka. I jak w sposobie pierwszym, czy tak jak mówiłam w drugim, musimy teraz wszystko wyrównać za pomocą szklanki czy tam krótkiego wałka. Sposób czwarty, ciut inny od poprzednich. Bierzemy, wykrajamy sobie papier do pieczenia o wielkości naszej foremki i między jednym a drugim blatem takiego papieru do pieczenia rozwałkowujemy nasze ciasto. Rozwałkowujemy na szerokość i długość tych papierów, które wcześniej sobie wykroiliśmy. Powolutku, cierpliwie i wkładamy do foremki.
On będą pasowały do foremki, ale nie zapomnijmy zdjąć wierzchniej warstwy papieru do pieczenia. I wtedy jak go zdejmiemy, mamy równiutki, gładziutki blat. Sposób 5 dla zaawansowanych, których już mają doświadczenie z ciastem kruchym. Na stolnicy posypanej mąką rozwałkowujemy wałkiem nasze ciasto. To ciasto jest kruche i klei się, więc trzeba mieć naprawdę doświadczenie i umiejętności, żeby je rozwałkować. Nawinąć na wałek. Ale tak jak mówię, to jest sposób dla doświadczonych osób, ponieważ to ciasto kruche rwie się. Ono jest klejące, więc się też nam klei cały czas. Wtedy dopasowujemy je do foremki. Wkładamy tam delikatnie. No i nadmiar ciasta z boków musimy odciąć. Jeżeli ktoś uformował placek zgodny z swoją foremką, to nie musi uzupełniać. Nam troszeczkę po bokach zabrakło, więc z tego nadmiaru uzupełniamy braki. I ten sposób jest taki, że nam właściwie za każdym razem zostanie trochę ciasta. Tak jak Państwo wiedzą, nam zostało, także to jest sposób, którego akurat nie polecamy. Przed upieczeniem samego blatu trzeba go troszeczkę ponakuwać, ponieważ w trakcie pieczenia powietrze może od spodu podchodzić, porobią się bąble i ten spod nie będzie równy, tylko będzie taki z pagórkami, a nie o to nam chodzi w składaniu ciasta. I taką foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza, używając grzałki góra i dół. Pieczymy 15-20 minut, ale pamiętajmy, każdy piekarnik jest inny. U jednych może być szybciej, u jednych może być dłużej. Chodzi o to, żeby blat kruchego ciasta się zarumienił, tak jak w naszym przypadku. A teraz taka mała rada dla osób piekących tarty czy mazurki, gdzie włożyli dużo pracy w przygotowanie danego wzoru czy danej formy danego ciasta. Taką foremkę wkładamy najpierw przed upieczeniem do lodówki, tak na 60 minut. Wtedy podczas pieczenia całe ciasto kruche zachowa nam daną przygotowaną przez nas formę. A na zakończenie udzielania dobrych rad i porad zapraszam na coś przyjemnego. Przygotowanego przez nas wcześniej ciasta kruchego możemy sobie upiec szybciutko małe, fajne ciasteczka. I takie schłodzone w lodówce czy w zamrażalniku ciasto wyjmujemy, dajemy na stolnicę obsypaną mąką, rozwałkowujemy na grubość około 0,5 cm i wykrajamy kształty. Myśmy użyli akurat wykrajacza do kwiatuszków. Państwo mogą użyć innego, albo na przykład wyciąć szklankę, ze szklanki kształt, taki okrągły. Przekładamy później te wycięte przez nas ciasteczka na blachę od piekarnika, wyłożoną papierem do pieczenia. A na koniec prosty trik. Zwykły cukier trzcinowy rozprowadzony na powierzchni. Jedno, drugie ciasteczko obsypujemy tym cukrem, wyrównując wszystko, wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół pieczymy 15-20 minut. Pamiętajmy, każdy piekarnik jest inny i inaczej piecze. Później wyjmujemy z piekarnika, studzimy ciasteczka na blaszce albo na kratce, albo nie studzimy i zajadamy. Tym smacznym akcentem kończymy odcinek pierwszy. Mamy nadzieję, że porady okażą się przydatne i od tej pory wyjdzie każde kruche ciasto. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejny odcinek, w którym przypatrzymy się kremowi budyniowemu.